Jesteśmy Ola i Wojtek i będziemy Wam pokazywać ośrodki narciarskie zimą z punktu widzenia dzieci. Witamy z ośrodka narciarskiego Ski Arlberg, czyli największego połączonego ośrodka narciarskiego w Austrii, który ma 302 km. W tym 130 niebieskich, 50 km tras czarnych i 120 km tras czerwonych oraz 200 km tras poza trasami. Za nami widać miasteczko Lech, jedno z najpiękniejszych i najdroższych miasteczek w Austrii. My w tym odcinku nagramy właśnie część Lech Tours. W Lech są stoki z taką piękną panoramą na miasteczko. Tutaj kamera Skipass Controle. To kamera, która sprawdza, czy skipass jest używany przez osobę, dla której został zakupiony. Ale tu są niesamowite trasy i mnóstwo śniegu. Najpierw niebieska 200, a teraz 220 i zjeżdżamy do samej doliny. Tutaj, w Lech, powstała pierwsza podgrzewana kanapa, a było to w 2001 roku, czyli niewiele ponad 20 lat temu. Ze szczytu Zuger na wysokości 2377 metrów, nazwa pochodzi od miejscowości Zug, która też należy do tego regionu, jest wiele możliwości zjazdowych. My pojedziemy niebieską 235 w kierunku Aberlech.
po świeżo wyratrakowanym sztruksie. Jest początek kwietnia, a śniegu jest mnóstwo. Lekki mrozik, -8 stopni. Warunki są świetne, a widoki mega. Wypróbujemy teraz swoją prędkość. Mam 50 kilometrów. Ola miała 50 km na godzinę, a ja 52. Słynna pętla Run of Fame prowadzi przez wszystkie miejscowości regionu Ski Alberg, a takie typu stacje są poświęcone zasłużonym osobom, w tym przypadku Ottmarowi Schneiderowi. Trasa Run of Fame biegnie w 2 kierunkach, w północnym i w południowym. I tak macie do pokonania 85 kilometrów. Jedziemy teraz gondolą w kierunku Schröcken i Wart, bo tam też są trasy należące do ośrodka Lech-Zürs i do całego regionu Ski Alberg. Wart i Schröcken słyną z tego, że są tu największe opady śniegu w całej Austrii. Średnio pada tu 11 metrów śniegu rocznie. Od 2013 roku Wart i Schröcken zostały połączone z Lech-Zürs, a od 2016 stały się częścią całego Ski Alberg, czyli St. Anton i Lech-Zürs. Jeśli lubicie zabawę na nartach, to jest tu fancross, który zaraz sprawdzimy. Jedziemy na fancross. 3, 4, woo!
Jesteśmy do Wart, a tu niespodzianka. Pomiar prędkości ze slalomem. Don't stop. Watch out now. Don't stop. Watch out now. Było super. Miałam 0,2032. Czyli 20 sekund i 35 setnych, a ja miałem równo 18 sekund. Dojechaliśmy do Wart St. Anton, czyli do połowy trasy Run of Fame. Czas wracać. Jeżeli chcecie taką całą trasę zrobić jednego dnia, musicie zacząć najpóźniej o 9:00. Wracamy tą samą przyjazdową gondolą z Wart-Schreken do Lech. Oba ośrodki, zarówno Lech-Zürs, jak i St. Anton, należą do klubu The Best of Alps, czyli 13 najlepszych i najbardziej prestiżowych ośrodków narciarskich w Alpach. Jesteśmy w Oberlech, czyli wiosce leżącej powyżej Lech na wysokości prawie 1700 metrów nad poziomem morza. Są tu tylko hotele i restauracje leżące tuż przy stoku, czyli skiński aut. Z Lech można się tu dostać zimą tylko gondolą, którą transportowane są też bagaże do hoteli. Oberlech to jedno z najdroższych miejsc w Austrii. Wszystkie gondole i wyciągi są tutaj czynne do godziny 16, a ta jedna z Lech do Oberlech aż do 24, po to, aby ludzie mieszkający na górze mogli wjechać do hoteli albo zjechać na dół do sklepu. Ośrodek narciarski Lech-Zürs to jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w Alpach, ale również jeden z najbardziej znanych ośrodków na świecie. Jest to ośrodek międzynarodowy. Przyjeżdżają do niego ludzie z ponad 50 krajów, w tym z innych kontynentów. Lech-Zürs niestety nie jest znanym ośrodkiem w Polsce, a szkoda, ponieważ jest to jeden z najlepszych ośrodków narciarskich, w których mieliśmy przyjemność jeździć. W Lech nie słyszeliśmy niestety jeszcze polskiego języka. Jesteśmy w Muzeum Lech, a tutaj jest kolekcja strojów narciarskich od 1950 roku aż do teraz. Ja, super, genau. Und schau mal, das war auch ein Anzug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
Kobiety po nartach przebierały się w takie śmieszne stroje na akreski. Żeby zrobić taką kurtkę narciarską, trzeba aż 140 elementów. A tu kolekcje spodni narciarskich z 1950 roku. Strój narciarski, który ma Tomasz, pochodzi z 1940 roku, a strój narciarski, który ma Andra, z 1950 roku. Przyjechaliśmy do Lech, do hotelu Bellevue, który ma świetne położenie, ponieważ jest oddalony tylko 30 metrów od najbliższego wyciągu. I podobno ma bardzo dobre jedzenie. Dla narciarzy oraz dla rodzin z dziećmi czekają tu dodatkowe atrakcje. Można spróbować tak zwanego first tracka, czyli pierwszego zjazdu na nartach już o 7:30. Jest możliwość przejechania się ratrakiem i zobaczenia całego procesu przygotowywania stoku. Można też zwiedzić najwyżej położoną w Europie hodowlę bydła, czy przejść kurs bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie polecanego dla freeride'owców.